Problem alkoholu w Polsce jest olbrzymi. Dużą zasługę w tym mają influencerki, influencerzy, ale przede wszystkim biznes i marki alkoholowe, które wykorzystują ich twarze. Jeszcze na początku tego tysiąclecia pojawiały się reklamy piwa wskazujące na to, że wzmacnia laktację i że jest polecany kobietom w ciąży. Dopiero w 2007 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrobiła całą kampanię dotyczącą tego, żeby nie pić alkoholu w ciąży, ponieważ może to mieć złe skutki zarówno dla osoby, która jest w tej ciąży, jak i dla samego płodu. Biznes miał zero skrupułów w tym, żeby w ten sposób reklamować alkohol. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 2001 roku zalegalizowała reklamę alkoholu, ale tylko piwa i tylko pod pewnymi warunkami. Wówczas było to argumentowane tak, że jeśli wzrośnie sprzedaż samego piwa, no to spadnie sprzedaż wódki. Okazało się jednak, że piwo i wódka są napojami komplementarnymi, a zatem jeśli wzrasta spożycie jednego, to wzrasta także spożycie drugiego. W ten sposób jeszcze pod koniec zeszłego wieku w Polsce przeciętny Polak średnio pił 8 litrów czystego alkoholu rocznie, natomiast w tym momencie jest to już 12 litrów, czyli bardzo wysoki wskaźnik. Pod koniec kwietnia kanał sportowy ogłosił, że podjął współpracę z marką piwa. W gazetkach sklepowych czytamy nowe piwo z dodatkiem sportu. Współpraca kanału sportowego z producentem piwa sama w sobie zdaje się łączeniem procentów ze zdrowiem fizycznym. Z kolei piosenkarka Margaret i raper White 2115 reklamują wódkę hasłem "Wyłącz spinę, włącz tryb spotkań". Na nagraniach pokazują, jak pijąc bawią się z przyjaciółmi. W opisie kampanii możemy przeczytać, że kluczem do udanej zabawy ma być różnorodność, bez oceniania, bez nadęcia i bez filtra, bez względu na wiek, rozmiar ciuchów, zamiłowanie do tatuaży i piercingu, niepełnosprawność czy pochodzenie. Monika Brodka, Marcin Dorociński i Maciej Musiał wspólnie wzięli udział w kampanii piwa, youtuberzy Karol Paciorek, Vlogkasz i Maciej Je uczestniczyli w kampanii wódki, Wojewódzki i Palikot do reklamy swojego piwa zatrudnili Katarzynę Warnkę, blogerka modowa Jessica Mercedes reklamowała mocny alkohol zdjęciami z jachtu, pokazując jak relaksuje się wraz ze znajomymi. Ambasadorami tej samej marki są Dawid Woleński, Ola Nowa, Klara Gesser, Ciocia i Wujaszek, Lifestyle, a także Andrzej i Luka. Ania Rubik, inicjatorka kierowanej do młodzieży kampanii Sex Ed, regularnie reklamuje wysokoprocentowy alkohol. Na zdjęciach i w spotach świetnie się bawi i tak samo wygląda. Skoro sama zdecydowałaby zebrać wokół siebie nastolatków i budować świadomość na temat ludzkiej seksualności, co jest świetne, to czy narażenie ich na oddziaływanie reklam mocnych trunków jest odpowiedzialne? Kto zajmie się edukacją w zakresie uzależnień i problemów zdrowotnych wynikających z picia alkoholu? Sławomir Mencen po serii spotkań Piwo z Mencenem w zeszłym roku postanowił rozkręcić biznes z własnymi piwami. Promuje go swoją twarzą i hasłem "Czy próbowaliście wolności w płynnej postaci?". W tej chwili odbywa się jego tournée. Kolejny rok, Piwo z Mencenem. Pod sceną widać bardzo młode osoby, czasem niepełnoletnie. Wiele z nich ma piwo Mencena w ręku. Użytkownicy zastanawiają się, czy na pewno mają 18 lat. Niezależnie od tego, czy mają czy nie i czy kupili ten alkohol czy nie, niewątpliwie jest to utrwalanie w nich nawyków sięgania po ten alkohol. Generalnie biznes alkoholowy ma niewiele skrupułów. Wskazuje na to chociażby to, że za każdym razem, kiedy mówi się o zakazie reklamowania, o jakichś próbach rozwiązania problemu alkoholowego, to biznes napędza reakcje, które każą ludziom myśleć o dostępie do alkoholu powszechnym i o reklamach alkoholu jak o podstawowym prawie człowieka i podstawowej wolności człowieka. Tymczasem po drugiej stronie mamy zdrowie